Jego moc? Kierowniku, jaka jest moc? Poszedł. Jestem tak strasznie podniecony, podekscytowany, by powiedzieć podjarany, że nie wiem od czego zacząć. Tych samochodów jest tak mało, a ja sobie w nim po prostu siedzę i w sumie mógłbym nie wychodzić, no ale ze względu na to, że bardzo i to bardzo grzeje mnie ten samochód i bardzo, bardzo duży szacunek mam do moich widzów, wyjdę i zobaczcie, że to jest prawda. 190 Evo 2 trafiła w moje niecne łapy. Niecne łapy wyglądają tak, a 190 Evo 2 wygląda tak. Samochód, którego nie spotkacie na ulicy nigdy. Choćbyście nie wiem jak długo przemierzali ulice, drogi świata, Europy, Polski, nieważne. Zobaczycie go na zlotach, zobaczycie go jako egzemplarz wystawowy gdzieś po świecie w rozsianych dealerstwach Mercedesa. Nie zobaczycie go w normalnym ruchu drogowym, bo nikt już tym samochodem w normalnym ruchu drogowym nie jeździ. Kto będzie dzisiaj nim jeździł w normalnym ruchu drogowym? Ten, co ma 2 kciuki, 1 oko i zajebiście się ja. Śmieją się. No, to był wstęp. I teraz przechodzimy do samochodu. No dobrze, moi drodzy, niech ta orgia się zacznie. Niby zwykła 190, ja jestem po prostu piszczę jak mała dziewczynka. Nie jest to japońska konstrukcja, która dyga od razu po pierwszym przekręceniu rozrusznikiem. On się musi troszkę napompować. Ale jakże pięknie odpala, jakże harmonijnie chodzi. Pięknie wyważony wałek rozrządu, zwykle w wyczynowych jednostkach mocno doprężonych, z dużym ciśnieniem. Gdzieś tam to wszystko zaczyna dygotać, ale to jest w końcu Mercedes. Nawet tak wyczynowy Mercedes musi nosić znamiona luksusu. Nawet ma 190 musi nosić znamiona luksusu. Jego genezą są wyścigi niemieckie Deutsche Turnwagen Meisterschaft, czyli DTM. Później przemianowano to na Deutsche Turnwagen Masters, bo Meisterschaft było zbyt długą nazwą i nikt nie umiał tego, Niemiec nie umiał tego wymówić. 1990 rok to jest dokładnie data wyprodukowania tego egzemplarza. 190 w tej wersji Evo 2 powstały w liczbie sztuk 502. Nasz egzemplarz, chciałem powiedzieć mój, ale pofolgowałem. Nasz egzemplarz ma numer 134, czyli numer dosyć niski, z 502 przypomnę. O właśnie, ten detal, już go drugi raz zrobiłem, a jeszcze nie zwróciłem na niego uwagi. Czy dzisiejsze samochody mają taki dźwięk zamykania drzwi? Posłuchajcie. Bum, blacha, dywan, drewno, to wszystko... Takiego dźwięku dzisiaj nie ma. Dzisiaj zamykamy drzwi z tektury, dzisiaj zamykamy drzwi z papieru, z jakiegoś lekkiego włókna. Tego już nie ma. Jedynka do siebie. Wsteczny jest tak jak normalna jedynka. Najpierw delikatnie. O, jest już ten nierównomierna praca, jakże charakterystyczna dla silników doprężonych, dla silników wolnossących, które krzeszają dużą moc z niewielkiej pojemności. Już te cylinderki grają jak na tych smykach, jak taka orkiestra góralska, która na zimnym motorze nie zawsze trafia gdzieś tam w nutę, czasami pierdyknie niespiesznie jakiś flażolet, no wtedy wychodzi fałsz, a tutaj tworzy się z tym flażolet, tak, no co macie do flażoletów, no. Pamiętacie orkiestrę góralską jak gra? Raz poubiera z kołuba. No, to tutaj tak jest na zimnym, a dopiero na wysokich obrotach i po rozgrzaniu wszelkich płynów eksploatacyjnych zaczyna się prawdziwa göteborska symfonia. Cóż tutaj pomotano? No auto, można by śmiało powiedzieć, sowicie okraszono spoilerami. Nikt tutaj nie znał umiaru w stosowaniu zarówno tych splitterów dolnych, jak i poszerzeń nadkoli, jak i tylnego spoilera, o którym by można też ciekawą historię napisać. Nie dość, że jest ogromny. No można obiad, kotlet mielony, konsument polski mógłby z tego spożywać. Jest to gromy, wtedy była taka moda, ale też to nie moda, tylko czysta aerodynamika dyktowała kształt tego spoilera. Nie dość jeszcze, że ma dwie takie dokładki, które są regulowane
śrubami tutaj od spodu. Nic się nie wysuwa automatycznie, gdzieś tam sterowane, tak jak dzisiaj wyskakuje spoilerek, splitterek. Wszystko mamy za dotknięciem przycisku. Nie, tu można było, aha, dzisiaj będę jeździł szybko. Zosia, daj mi tam krzyżaczek, co? Dobra, weź, ja se tu zwiększę trochę. No i 15 minut później już spoilerek był pięknie zwiększony. A nie, Zosia, jeszcze dolny, daj jeszcze raz ten krzyżaczek, co? I tutaj dolny na 4 śrubeczkach też można było podregulować. To niezwykle ważne, to nie jest plastik, to nie jest tworzywo, to nie jest włókno, to jest aluminium. Doskonale wiecie, tego w normalnej 90 nie ma, tego nie ma. Cała ta obudowa, już tutaj plastikowa po bokach sprawia, że wchodzi inny system zawieszenia, że zmienia się trakcja tego samochodu, zmienia się jego charakter kompletnie, to jest kompletnie inne auto niż każda inna 190. No i tutaj ta historia, która nam się pojawia. I też mówi do nas, no po prostu ja nie będę tutaj ściemniać, że będziesz tym samochodem podjeżdżał pod krawężniki. To jest dla kierowcy niezwykle wymagające. Trudno jest tego nie zepsuć podczas normalnej, codziennej eksploatacji tego spoilera przedniego. Ale z drugiej strony, jakie to jest piękne i jakie to jest pierwotne. Żeby się nie bujał, damy wsporniczki. Żeby był mocniejszy, damy znowu śruby krzyżakowe, lekko skorodowane. Kiedyś polakierowane, dzisiaj widać, że odkręcane już parę razy, bo ten element musiał być kiedyś. Auto ma ponad 80 000 przejechane i ktoś kiedyś musiał o jakiś garb poprzeczny drapnąć. To wynika z normalnej eksploatacji. To nie jest, że ktoś psuł ten samochód, tylko gdzieś tam próbował przyuważyć jakiś rzecz na drodze. Ja się położę teraz. Spróbuję tutaj łeb wcisnąć i opływ powietrza pod samochodem, niezwykle ważny. Jednostka napędowa ma całą swoją spodnią powierzchnię przykrytą tworzywem, żeby ta struga powietrza, która idzie pod samochodem, była jak najbardziej płynna. O, jest cięgiełko, klasyczny Mercedes nam się tutaj pojawia, jeżeli chodzi o otwieranie pokrywy, bo pod pokrywą okazuje się, że Mercedes dał tutaj tylko bazę. Mercedes dał swój rzędowy, wzdłużnie montowany silnik o pojemności 2.3, a wszystkimi przeróbkami zajął się nie kto inny jak brytyjski Cosworth. Tak, to jest nadworny tuner Forda i nawet jeśli bazą była 8-zaworowa głowica, Brytole powiedzieli, my ją rozszerzymy do 16 zaworów, bo takie samochody dzisiaj się buduje. Sport motorowy wówczas polegał na mocno doładowanych silnikach w rajdach samochodowych i na bardzo wysilonych jednostkach, ale wolno ssących do wyścigów samochodowych, żeby w tych zakrętach niczym tramwaj linii 26 przy maksymalnej prędkości, żeby każde dodanie gazu powodowało to minimalne przyspieszenie, nie eksplozję, nie dodmuchnięcie z tej turbiny, tylko żeby wyczuwać po prostu granicę przyczepności, maślenie się opon przy jednoczesnym naciskaniu gazu i hamulca, właśnie wydobywaniu mocy i momentu obrotowego z atmosferycznego, wolno ssącego silnika. I taki silnik tutaj właśnie przywędrował. Czwórkę wrzucam tak jak piątkę, tak? Troszkę muszę patrzeć, muszę się oswoić. Piątka jest tak jak szóstka w normalnej skrzyni. O, wolniutko jedziemy, ekonomizer pokazuje, że poprawnie. No chociaż dołu obrotowego tutaj nie ma. Jednak ten silnik po tych wszystkich przeróbkach zrobionych w fabryce Coswortha, on nie lubi niskich obrotów, on nie lubi łagodnego traktowania. Ja, jako że jestem gentlemanem, zaczynam od takiego łagodnego traktowania, a później go tak trochę takim pejczem, takim pacikiem po tyłku przelecę. Jego moc? 235 koni mechanicznych. Dzisiaj powiedzielibyśmy, co to jest w ogóle? Przy doładowanych silnikach być może to jest nic, ale weźmy pod uwagę 2,5 litra, wolno ssący silnik, 4 cylinderki i 235 koni, czyli to jest prawie 100 koni z litra wykrzesane w tamtych czasach. To jest naprawdę przepiękny, górnoobrotowy motor, montowany wzdłużnie, jak rzekłem, żeby balans tego samochodu był jeszcze lepszy. Napęd na tył, jednostka napędowa z przodu, przeklasyczna konstrukcja wyścigowa, którą osobiście bardzo kocham. Bo kocham wyścigi samochodowe, naprawdę. Parałem się tym przez 16 lat i gdyby ktoś mi dzisiaj powiedział, wsiadasz w takiego DTM-a i jedziesz, to bym wsiadł i pojechał nawet cały sezon bardzo chętnie. No i dobra, mamy jedyna, dwuja, teraz go na tej dwój troszkę, już woda ma 90, olej jeszcze zimny 80.
to jeszcze go nie będę cykał. Zobaczcie, ile tutaj rzeczy trzeba. Tutaj jak perkusista podczas koncertu musi tu słuchać, tu śpiewać, tu grać, tu mu metronom wali i tutaj jest to samo dokładnie. Trzeba cały czas na lekkiej konterce jechać. Niewielkie opony, dosyć malutkie kółka w porównaniu z dzisiejszą motoryzacją. Ten samochód cały czas tak delikatnie stara się myszkować po drodze. Mało precyzyjny układ kierowniczy. Jak na tamte czasy to była żyleta, a jak na dzisiejsze standardy jest to taka buła po prostu, którą jakoś trzeba przy tym skręcaniu okiełznać. Znakomicie funkcjonująca szpera, ona jest bez żadnych regulacji, mechaniczna, płytkowa szpera, ona doskonale wie, co ma robić. Ona jest po regeneracji, jest teraz nowa i rzeczywiście zaciska się w zakrętach przewspaniale. Nie mogę wyjść z osłupienia i z zachwytu, bo nawet tylnej kanapy takiej to ja w życiu nie widziałem. W życiu nie widziałem, żeby tylna kanapa przeobraziła się w dwa oddzielne fotele i to jeszcze tak kubełkowe fotele, żeby nie pyrgało tymi biednymi pasażerami podczas pokonywania zakrętów. Czyli co mówi ten samochód do mnie? On mówi do mnie: panie Adamie, możesz pan mną pędzić po zakrętach tak jak chcesz, nawet jeżeli załadujesz sobie 3 osoby do środka. Bez złudzeń. To nie jest auto 5-miejscowe, to jest auto 4-miejscowe. Tu jest tylko podłokietnik, lekko przykurzony. Ach, jak to pięknie wszystko wygląda, ale tutaj to po prostu można by i 1000 km po torze wyścigowym przelecieć na takim fotelu. Coś niesamowitego. Proszę, 6000, 6,5, 7. Ten samochód zaczyna skowyczeć wtedy. Odpuszczam mu gaz. Coś pięknego. Pach, redukcja, zakręt. Lewa noga na hamulec, dohamowanie, na tym samym przełożeniu, cięcie zakrętu, wypuszczenie. Ja nie mogę. Teraz od wewnątrz ten dźwięk. Nieprawdopodobne to jest. Jednak te lata 90. miały coś w sobie. No. Wzbogacony ten samochód jest oczywiście tymi dodatkowymi zegarami. Mamy temperaturę oleju niezwykle ważną w tamtych czasach, szczególnie w wysilonych motorach i ładowanie akumulatora. No i mamy dodane wskaźniki. Nie dość, że prędkościomierz wyskalowano do 260 km na godzinę, bo tyleż ten samochód prawdopodobnie był w stanie polecieć. Dzisiaj nie będę próbował, wybaczcie. Od 0 do setki przyspieszał w nieco ponad 7 sekund. Dzisiaj wynik kompletnie do bani. Po kiego komu takie spoilery i to wszystko, jak to 7 sekund do paki ma. 2,9, 2,8 to byśmy, tak, to sportowiec, nie? A teraz to Opel Corsa elektryczny ma mniej niż 7 sekund od 0 do paki, no albo ciut więcej, nieważne. Cóż jeszcze? Tu ukryty, skamuflowany guziczek od regulacji zawieszenia, taki dyskretny, jak w Porsche 959, pamiętam, tam też było hydrauliczne zawieszenie, też je można było regulować i też było to takim jednym małym psztyczkiem zrobione, tak jakby Niemcy powiedzieli: a tutaj taki dodateczek macie jeszcze, a to jest niesamowicie skomplikowane urządzenie, przepiękne zresztą. Od razu mi odruchowo to lewe kopyto wędruje na hamulec, żeby dohamowywać i jechać. Ta szpera na to pozwala, ta aerodynamika na to pozwala. Wszystko można z tym samochodem zrobić. O, nie spodziewałem się. 31 wiosen na karku. Ma skórkowanie, czwóra. I zobacz, dochodzimy jakby do tralki dochodzić. Hamowanie. Skrzynia jest po remoncie w tym samochodzie też, także trzeba troszkę uważać. Ile trzeba za to dać? No ponad 900 000, moi drodzy. Nie ma miętkiej gry. Jeżeli ktoś chce mieć unikat, to tak jak za dobre dzieło sztuki, dobry obraz, dobrą rzeźbę, trzeba zapłacić kroć. Ja wiem, że nawet butelka znamienitego alkoholu potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych. Wiem, to też jest lokata kapitału. Tylko po co? Taką butelkę alkoholu człowiek se postawi, a tym chociaż ze 2 razy do roku może się karnąć. Nie patrz tak, bo se postawi, bo nie wypije, bo mu będzie szkoda po prostu wychlać coś za kilkaset tysięcy złotych, prawda? Żeby nacieszyć podniebienie przez 3/4 sekundy. A tutaj można się karnąć, można się pokazać, gęba się będzie cieszyć. Jeżeli ktoś z Was ma luźną bańkę, to jest chyba naprawdę jedna z najlepszych inwestycji. No ja nie mam, ale gdybym miał, to wróciłbym do 1990 roku, wróciłbym do wyścigu w DTM, niczym Klaus Ludwig z pięknym wąsem, zasiadłbym za kierownicą tego samochodu i mówił do niego po niemiecku przez cały czas. Ja, mein Deutsche Bundeswagen, der Mercedes-Benz DTM. Klasy. Widzicie, praca redaktora jest jednak bardzo ciężka. Jak wracam ze zdjęć, bardzo chętnie oglądam surówkę. Tę wspaniałą surówkę, te ujęcia tych cudownych samochodów, które stworzyła moja ekipa i mam do tego odpowiednie narzędzie. To jest projektor Epsona, który stoi na biurku i rzuca stąd obraz bezpośrednio na 100-calowy ekran. Ten ekran może mieć nawet 120 cali, ale że ja jestem skromnym chłopakiem z Grochowa, to zażyczyłem sobie jedynie 100 cali. Jest to urządzenie niezwykle proste w obsłudze. Projektor po podpięciu do
sieci daje dostęp do wszystkiego, co jest w internecie. Serwisów z filmami i serialami, aplikacji na Androida, a także do YouTube'a. Można oglądać przez 2 złącza HDMI z różnych innych jednostek dystrybucyjnych typu komputer, czy co jeszcze tam można przez HDMI podłączyć? Apple TV na przykład. O, w znakomitej jakości. Zobaczcie, ten obraz to jest żyleta i ja sobie siedzę, pojeżdżę tymi wspaniałymi samochodami i tak sobie patrzę. I tak sobie kontempluję, że życie bywa naprawdę przewspaniałe. Także mam nadzieję, że zechcecie popodziwiać przez chwilę ten obraz razem z nami. Jak gdybyście chcieli posłuchać już nie surówki, tylko gotowego materiału, to tu jest wbudowany dźwięk przestrzenny, współkonstruowany z firmą Yamaha. Obraz obłędny i dźwięk obłędny. Popatrzcie. I na 3. biegu ostatni łuk. Prosta startowa. Klaus Ludwig jedzie z wąsem do mety. Ostatnie okrążenie, checkered flag. On już jest, on już się melduje tutaj. Pach! Przeciął linię mety i wygrał. 3 lata z rzędu zwycięstwo Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Ja bym tam był, słuchajcie. To jest wehikuł czasu. To jest coś wspaniałego. To jest jedna z piękniejszych przygód w moim życiu. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, panie Piotrze. Dziękuję mamie, że mnie urodziła. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Dziękuję.